Cześć Wam. Słuchajcie, prowadzę ten kanał już ponad rok, ale takiego mind jeszcze podczas researchu nie widziałem. Zapraszam na odcinek. Na o co chodzi? Spokojnie, spokojnie. Czasu na wyjaśnienie mamy aż nadto. W ten słoneczny dzień, najlepsze jest to, że na Szkocji również będzie słońce, wybieramy się do drugiego, jeżeli chodzi o dystans, miejsca na tym kanale, czyli do Aberdeen. A dlaczego mówię drugiego? No bo było jedno miejsce dalej i było to Penzan. Penzan na Cornwalli, tam mieliśmy z 7 godzin w jedną stronę. Do Aberdeen mamy tylko coś koło 6 godzin. A gdzie się wybieramy? Wybieramy się do lokalu o nazwie i tu się zaczyna pierwszy mind. Bo na Facebooku tam nie ma jednej nazwy. To byłoby za łatwe. Tam nawet nie ma dwóch nazw. Też byłoby za łatwe. Tam są 3 nazwy. W tle jest Victoria Kitchen. Na profilowym jest Devil's Food, a nazwa w ogóle profilu to jest Roasty Toasty. Ale spokojnie, to nie jest koniec komplikacji. 3 nazwy to byłoby za łatwe. Gdzie w ogóle ten lokal jest? I już tłumaczę, o co chodzi. Wpisując Roasty Toasty wyskakuje Oscar Road. No i patrzę na Oscar Road na Street View, pomyślałem sobie idealnie. Fajne miejsce, dużo jest miejsca do zaparkowania, bo to na pewno taka jest dzielnica, że nie trzeba jakichś parkingów czy coś takiego. Ale to byłoby za łatwe, bo wchodząc na ich facebookowy profil jest już inny adres i to jest Menzies Road. I tak jak wspomniałem o tym podczas mojej 3. wizyty w Blackpool, ja bardzo ciężko pracuję na to, żeby sobie ułatwiać życie. Zadzwoniłem do Roasty Toasty, albo Victoria Kitchen, albo Devil's Food i spytałem się przemiłej pani, gdzie w ogóle są. Kierunek Aberdeen, Menzies Road. Na samym Facebooku tam w ogóle się za dużo nie dzieje. Nie ma za bardzo lokalu, zdjęć lokalu, nie ma za bardzo zdjęć jedzeń i powiem Wam, że bardzo dobrze, że nie ma. Jadę w ciemno, uwielbiam jechać w ciemno. Najważniejsze, że wiem, że mają otwarte. Najważniejsze, że wiem, że nigdy w życiu nie byłem w Aberdeen, a nie mogę się doczekać. Uwielbiam Szkocję, już to niejednokrotnie mówiłem. I najważniejsze, że serwują jakieś tam jedzenie, czyli coś na pewno zjem. Ja pełna koncentracja, mamy sporo do pokonania. Zaraz w ogóle ubieram okularki. Uwielbiam taką pogodę, jak jest mroźno, jest czyste niebo, jest po prostu fajnie, darmowa witamina D. Pełna koncentracja dla mnie. Aniu, bo to jest teraz kącik PL bawi, Ania uczy. Aniu, powiedz nam coś ciekawego na temat miasta Aberdeen. Aberdeen to niezwykle ciekawe miasto w północno-wschodniej Szkocji, często nazywane granitowym miastem. Ze względu na charakterystyczne, szare budynki wzniesione z lokalnego granitu, który w słońcu potrafi mienić się srebrzystym blaskiem. Miasto ma bogatą historię. Było ważnym ośrodkiem handlowym już w średniowieczu, a dziś stanowi stolicę szkockiego przemysłu naftowego, nazywaną niekiedy europejskim Houston. To właśnie z Aberdeen ruszają platformy wiertnicze na Morzu Północnym, a gospodarka miasta od dziesięcioleci opiera się na energii i technologii. Poza przemysłem Aberdeen ma też swoje romantyczne i przyrodnicze oblicze. W mieście znajduje się jedna z najdłuższych miejskich plaż w Europie, rozciągająca się wzdłuż Morza Północnego. W okolicy można spotkać delfiny butlonose, które często pojawiają się przy ujściu rzeki Dee. Warto też wspomnieć o Uniwersytecie w Aberdeen, założonym w 1495 roku, jednym z najstarszych w Wielkiej Brytanii. Miasto ma więc akademicką atmosferę, pełną studentów z całego świata. Ciekawostka. Aberdeen ma 2 porty rzek, Dee i Don, a w szkockim języku gaelickim jego nazwa brzmi Obar Dee Tain, co właśnie oznacza ujście Dee.
Moi drodzy, witajcie niestety w lekko zachmurzonym Aberdeen. Moi drodzy, jesteśmy na miejscu i widocznie 53 epizody zrobione. Nie wystarczało, abym się nauczył, że nie wpisuję w nawigację miasta jako miasta, tylko wpisuję w nawigację parking gdzieś najbliżej. Ale na wasze szczęście zobaczyliście sobie więcej Aberdeen. Ja jestem nie tutaj na tej ulicy Menzies Road, tylko na obok. W niedzielę, na szczęście dzisiaj jestem w niedzielę, jest zabukowane i w ogóle to wszystko jest za darmo w niedzielę. Tutaj jestem na tej ulicy i powiem wam, że patrzcie na to. Jest gdzie w ogóle zaparkować, nie? No to co? Victoria Bar albo Roasty Toasty albo Devil's Kitchen, Aberdeen, Pelowska Armia potrzebuje jedynki i potrzebuje zjeść. Na szczęście są otwarci, bo przejeżdżałem, drzwi są otwarte. Pelowska Armia, cyk, cyk, idziemy. Powiem wam tak, dowiedziałem się wszystkiego i jeszcze więcej od koleżanki Magdy, którą już teraz pozdrawiam. Jesteśmy na Szkocji, jesteśmy w Aberdeen i zazwyczaj wasze zdrówko piję albo zerówką, bo niestety nie zostaję w Aberdeen na noc, albo Iron Brew. Ale jeżeli mam do wyboru, a dzisiaj mam do wyboru ciepły kompocik, bo jest naprawdę zimno, mimo że jest śliczna pogoda, jest zimno, to wybieram ciepły kompocik. Także za lokal z 3 nazwami, wszystko wytłumaczę w podsumowaniu. Za Ciebie Magdo, za Ciebie Krystian, za Ciebie Marto i za Ciebie Norbert. Za Was rodacy w Aberdeen, w Szkocji, w Wielkiej Brytanii i za Was, moi drodzy widzowie, to Wasze zdrówko. Jeżeli chodzi o zamówienie, to zaraz się zastanowię, bo nie dość, że miałem konkretny ból głowy, jeżeli chodzi o research, to mam lekki ból głowy, jeżeli chodzi o to, co wybrać, bo nastawiam się na obiad, taki obiad. Od którejś tam, wszystko powiem w podsumowaniu, od którejś tam serwują normalne obiady. Nastawiam się na normalny obiad, ale dowiedziałem się, że serwują coś kosmicznego i tego czegoś nie jadłem. Takiej formy kosmicznej nie jadłem. I dajcie mi chwilę, podejmę decyzję i spotykamy się przy jedzeniu. Podjąłem decyzję i po prostu przyjeżdżając tutaj, taki kawał, jak się dowiedziałem w ogóle, co serwują, to musiałem to wziąć. Tyle, że będzie lekko odwrócone wszystko, bo w momencie, kiedy jestem, te polskie obiady, pora, o której jestem, te polskie obiady jeszcze nie są gotowe. A ja wezmę sobie taki starter, normalnie to byłby starter polski, zobaczycie jaki. A main nie będzie za bardzo polski, bo będzie ich tutaj wykonania. Wjeżdża pierw main, a później starter. A skoro jesteśmy w pubie, trochę się wygadałem na podsumowanie, to zerówa nadal wjeżdża w Szkocji. Dobra, mówiłem, że będzie kosmicznie, po prostu nigdy w życiu takiej formy nie jadłem. I jak zobaczyliście, wygląda jak UFO, jak statek UFO, bo tak się to nazywa. To się nazywa UFO Burger. I on tak wygląda. I niby jest myk taki. Zostałem poinformowany, że jeżeli przegryziesz to i w ogóle jesz to, to ta forma powinna być taka, że sos w ogóle nigdzie nie wylatuje. No bo to jest wszędzie zamknięte. Dobra, gryziemy, nie mogę się doczekać.
Chodźcie. Zobaczcie, co to jest. Jeżeli chodzi o składniki, a szczególnie mięso, to powiem Wam o tym więcej w podsumowaniu. Trochę sosu skapło. Ja dokończam sobie burgera, czyli mój starter. Zaraz wjeżdża main, który będzie tak naprawdę starterem i przy niedzieli zapewne domyślacie się, co to może być. Skoro jesteśmy w niedzielę tutaj, to starter, to znaczy w tym przypadku main, nie mógł być inny. Rosół i powiem Wam, że nie dość, że zapachy, to jeszcze ta porcja, a zaspoileruję trochę podsumowanie, ta porcja jest naprawdę spora. Ale niby rozmiar się nie liczy, czas spróbować smak. Ło, petarda. Powiem Wam, że chyba nie ma nic lepszego niż taki ciepły, nawet trochę gorący rosół w taką pogodę. Jest słońce, takie mroźne słońce, uwielbiam taką pogodę, do tego ciepły rosół w Aberdeen. Słuchajcie, co to byłoby za wizyta w Aberdeen w Devil's Food, jeżeli nie spróbowałbym w niedzielę, bo tutaj jestem w niedzielę, obiadu niedzielnego starter, czyli akurat tutaj main wjechał rosół, a co Polacy lubią najbardziej w niedzielę? Schabowy. Mam nadzieję, że go pokonam. I z jednym takim rzeźnikiem walczyłem już jakiś czas temu, naprawdę ten czas leci. Tutaj władca talerza, to ten tutaj też się prezentuje ogromnie. Zaraz Wam w ogóle pokażę bliżej, ale skoro ten schabowy taki jest wielki, to musi być tradycja schabowego. A tradycja schabowego polega na tym, że dostawiam go do mojej pustej makówki. Dobra, patrzcie na to. Takie coś. Zanim zacznę go kroić, to w ogóle pokażę Wam, jak to wygląda z bliska. Taki rzeźnik. Do tego ziemniaczki z koperkiem. No i surowa, moja ulubiona. Dobra, zaczynamy ziemniaki. Chyba nawet wyczuwalne masełko, co jest dla mnie osobiście zawsze na plus. Teraz surowa. I druga gwiazda wieczoru, bo pierwszą gwiazdą był burger UFO z Chabak. Przepyszny. Słuchajcie, ja go dokończam, bo w ogóle jest taka ciekawostka, że ja zaraz stąd podsumujemy ten cały lokal i zaraz stąd jadę do domu. A jest już taka pora, że to koło 16 to już się robi ciemno, a nie chcę po ciemności jeździć. Także dokończam to, jeżeli mi zmieszczę, a mam nadzieję, bo kawa na pewno wjeżdża. Jeżeli zmieszczę, to wjeżdża deser i kawa, jeżeli nie zmieszczę, to wjedzie tylko kawa. Jednak musiałem to zrobić. Wjechał deser i to jest galaretka gruszkowa z bitą śmietaną z owocami, w tym przypadku truskawki, bo po prostu powiedziałem Magdzie, że taką opcję chcę. Możecie mieć tam jakieś posypki, jakieś te sosy czekoladowe, cokolwiek, toffee, ale ja na delikatnie, czyli to próbujemy sobie. I nie wiem, czy powiedziałem, że galaretka jest gruszkowa, bo po prostu sobie taką też wybrałem. Chyba była jeszcze pomarańczowa. Dobra, dogrzebię się do galaretki i Wam pokażę, jak ona smakuje. To znaczy, powiem Wam, jak smakuje. Dobra, jest galaretka. Mam nadzieję, że nie spadnie. Mega. I czuć gruszkę. Dobra, deser mamy tutaj. Czarna, bez cukru, bez mleka. Potrzebna mi na tą drogę, bo jestem mega najedzony, / tak naprawdę na żarty. Popijam kawę i uciekamy do studia. W ogóle chciałem się z Wami już tu żegnać, a ja kawy nie spróbowałem. Zdrówko.
duża i mocarna. Potrzebuję tego. Ej, opuszczamy Devil's Kitchen i wybieramy się na podsumowanie, a lokalizacji już się nie mogę doczekać. Witajcie w dzisiejszym studiu, a dzisiejsze studio jest niesamowite i mam to szczęście, że ten koleżka za mną akurat teraz przepływa. Dobra, mogę teraz na spokojnie, bo znalazłem tą lokalizację, szedłem w stronę tej lokalizacji i zobaczyłem ten statek wypływający. Musiałem na szybko nagrać. A gdzie jesteśmy? Ja po prostu wpisałem w nawigację South Pier. Tutaj macie sporo parkingu, macie naprawdę masę ławeczek, widzicie w sumie je. I każda ławeczka, tutaj każde miejsce ma przepiękny widok. Ja wybrałem ten, żebyście za mną widzieli port w Aberdeen i ogólnie City. Jest przepiękna pogoda, jest wiecznie, ale wiatry nam nie są straszne, nawet deszcze nam nie są straszne. Pierwszy raz mam rękawiczki, bo w łapy już zimno. Dobra, czas podsumować, bo jest w ogóle co podsumować. W ogóle zanim podsumujemy, chciałbym na początku podziękować Tobie, Magdo, za masę, ale to masę różnych informacji, ciekawostek. Magda to jest studnia bez dna, jeżeli chodzi o różne ciekawostki, różne nowinki, cokolwiek się dzieje z polską społecznością w Aberdeen. Również pozdrawiam Martę, również pozdrawiam Krystiana i również pozdrawiam Norberta. W ogóle taka ciekawostka, że Krystian w momencie, kiedy tu jestem w Aberdeen fizycznie, jutro ma 50, a taką 50 moją YouTube'owską, jeszcze nie wiekową, YouTube'owską obchodziliśmy w Peterborough u Gutka i koniecznie zobaczcie ten odcinek. 100 lat dla Ciebie, Krystian, wszystkiego dobrego i uśmiechu, który i tak Tobie akurat nie brakuje na Twojej twarzy. Kolejna ciekawostka jest taka, że w momencie, kiedy epizod wychodzi i w momencie, w którym Wy widzicie, to 3 dni po tym epizodzie Krystian ma urodziny. I Krystian, Tobie też życzę wszystkiego najlepszego. Uśmiechu też nie brakuje na szczęście. A Wy, drodzy widzowie, możecie w komentarzu napisać życzenia dla Krystiana albo spóźnione dla Norberta. Dobra, wszystko po kolei. Mam nadzieję, że czegoś nie przekręcę. Mam nadzieję, że w miarę wszystko zapamiętałem, bo wiek już nie jest ten. A więc tak, ogólnie ten lokal się nazywa Devil's Kitchen. Devil's Kitchen przeniósł się z tamtych starych rejonów do Victoria Pub. To chyba był Victoria Kitchen czy coś takiego. To jest po prostu pub i ono jest podzielone na pół. I ona nadal jest nazwa, tylko że ludzie kojarzą ich z Devil's Kitchen. Oryginalnie to nie było nawet Devil's Kitchen, tylko to było Roasty Toasty. Tyle, że była druga miejscówka w Aberdeen i się nazywa Roasty Toasty, ale ty i po prostu tutaj napiszę. No i było coś takiego, że dużo ludzi, które w Roasty Toasty tamtym innym zamawiało coś albo w ogóle jakieś były skargi, to składali te skargi albo dawali jakiś bad review tutaj Magdy Roasty Toasty. No i musieli zmienić, a że mają wszystko biznes, te wszystkie jakieś czytniki kart czy coś takiego pod Roasty Toasty, to dali taką Devil's Kitchen, ale jeżeli byście coś brali, płacili kartą, to jest Roasty Toasty. No, to już mamy to wyjaśnione. Następny statek, kontenerowiec. Tutaj są naprawdę potężne te statki. Płynie za mną, ale my koncentrujemy się, na mnie patrzcie, a nie na statek. Koncentrujemy się teraz na ogólnie lokalu. Lokal to jest, jak już powiedziałem, pub. Organizacyjne od razu info, że jeżeli chcecie jakieś alkohole, czy nie wiem, kawę, jak w moim przypadku, to idziecie sobie po prostu na drugą stronę, tam sobie to zamawiacie i tam też płacicie. I po drugiej stronie tak samo, możecie iść sobie do pubu, a po paru piwkach, jeżeli zgłodniejecie, to idziecie sobie do Devil's Food na obiad i albo możecie tam zjeść, albo zakładam też możecie ten obiad sobie tam przenieść, nie? Tak czy tak, to jest taka synchronizacja. Jeżeli chodzi o lokal, ogólnie lokal, to, no to jest pub.
Oni w ogóle tam się przeprowadzili. W momencie, kiedy ja tu jestem, to było gdzieś troszkę ponad miesiąc. W momencie, w którym wy to oglądacie, to troszkę ponad 2 miesiące. Czyli dajcie im czas, może coś tam zmienią czy coś, ale dla mnie osobiście i tak jest fajnie. Magda poinformowała mnie, że Polonia w Aberdeen, w ogóle ku mojemu zdziwieniu, naprawdę organizacyjnie fajnie działają. Magda też fajnie działa, czy jakieś zbiórki charytatywne, czy coś. Super, fajnie to się słucha, że nie wszędzie są Polacy Polakowi wilkiem. Tutaj jest na plus. Aż się zastanawiam, czy może w Aberdeen jest coś w powietrzu albo w wodzie podawane, że ludzie są dla siebie życzliwi i się wspierają. I oczywiście dla tych marud zawsze się znajdzie jakaś przysłowiowa menda. Ostatnie organizacyjne info i wjeżdżamy od razu w jedzenie. Tam imprezy okolicznościowe, wszystko sobie najlepiej będzie, jak się z nimi skontaktujecie. Bo oni, mówię, przenieśli się dopiero tam, oni też tutaj ogarniają ilościowo, jak to będzie, czy coś. Wszystkie linki, jakiekolwiek znajdę, będą w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. Dobra, wjeżdżamy w omówienie jedzenia / ceny, bo nie przedłużamy tego studia, mnie zaraz tutaj wywieje, ale na szczęście nie pada deszcz. Także zaczęliśmy naszą wizytę w Devil's Food od piwka, niestety od piwka zerowego i Korona zerówka kosztowała 3,10. Już poukładamy, czyli jako starter rosół zjedliśmy i niedzielny rosołek kosztował 4 funty. Jeżeli chodzi o piwo, nie ma za bardzo co mówić, po prostu piwo piwem, zerówka. Jeżeli chodzi o rosół, przepyszny, domowy, cieplutki, rozgrzewający, a dzisiaj mi się takie coś przydało. Teraz w ogóle by mi się takie coś przydało. Pyszne i porcja też spora. Ten rosół naprawdę był spory i jak mi Magda powiedziała, że 4, to dla mnie od razu wchodzę w to. Pewien kolega, mój stały widz, powiedział, w komentarzu powiedział, że fajne, jak to pokazuje, to fajne, nawet to jest info dla Was właściciele, żebyście sobie podpatrzyli. Nie chodzi tu o zgapianie, ale może jakieś podpatrzenie jakiegoś pomysłu, czy coś takiego. I tutaj było coś, czego nigdy w życiu nie jadłem. UFO burger. Widzieliście, jak on wyglądał. Nie dość, że smak dobry. Oni to same robią te patty, sami tworzą, przyprawy z Polski, naprawdę pyszne, to nie paćkacie się w ogóle z tym sosem. No tam kapnęło trochę, nie? Ale to nie, wiecie, jak macie taką bułę normalną, to ile tam zawsze wylatuje. Także ten burger, w ogóle świetny pomysł i taki burger kosztował 9,99. Nie zapominajmy o kompocie, ale kompot normalnie osobno jakbyście wzięli, to ten kompot kosztowałby 1,50 funta. Ale że wziąłem sobie danie główne, nawet nie chodzi o zestaw, po prostu zostałem poinformowany, że jak weźmiecie sobie danie główne, a takowe zaraz powiem Wam, ale widzieliście, że wziąłem, to ten kompot jest za darmochę. Ale normalnie to byłoby 1,50 funta. O wilku mowa, mega niespodzianka, bo słuchajcie tego. Widzieliście, jaki ogromny był ten schabowy. Nie dość, że ogromny, to jeszcze pyszny. I ten schabowy z surową ziemniakami kosztował 12 funtów. Deser, galaretka z bitą śmietanką i z truskawami, ale możecie się tam spytać o jakieś posypki, jakieś inne cuda niewidy. I ten deser kosztował 3,50. Na powrót, bo zaraz powrót mnie czeka, wjechała nie inaczej kawa bez cukru, bez mleka i ta duża kawa kosztowała 2 funty. Za całość w Devil's Food w Aberdeen zapłaciliśmy 34,59. 34,59 za to, co zjadłem, bo powiem Wam, że nie lubię używać. Muszę nałożyć trochę kaptur, bo mnie zaraz uszy wywieje. Bo powiem Wam, że nie lubię używać tego słowa, ale tutaj użyję. Nażarłem się tym wszystkim. 34,50 w City Aberdeen to jest cena dla mnie kosmiczna. Nawet jeżeli nie weźmiecie sobie burgera czy coś, to zobaczcie, za 12 macie takiego ogromnego schabowego i macie za 4 rosół. Za 16 funtów takie jedzenie, że ledwo pomieścicie to. Mega się cieszę, że mogłem przyjechać do Aberdeen. Warto było każdą milę, każdą minutę z tych ponad 6 godzin w jedną stronę spędzić, aby poznać tak przemiłych ludzi, jakimi są Magda, Marta, Norbert, Krystian. Po prostu mega fajni ludzie. To jest to, nie? Ten content daje mi nadzieję na to, że
są jeszcze rodacy naprawdę fajni, mili. Za mną kolejny statek płynie, ta miejscówka jest tutaj przepiękna. Jakbym był tutaj lokalsem, to na pewno bym tutaj często przychodził na spacery. Czas na werdykt. Słuchajcie, zapomniałem Wam o tym powiedzieć, zanim w ogóle werdykt wjedzie. Ja w ogóle już idę w stronę samochodu. Drodzy rodacy, polecajcie mi coś. A szczególnie rodacy, którzy mieszkacie tutaj w Aberdeen, bo może nawet wyżej, gdzieś w Inverness czy coś, są jakieś polskie lokale, o których słyszeliście, może byście chcieli się tam wybrać, a nie wiecie co i jak, to napiszcie mi w komentarzu, napiszcie mi w moich jakichś tam prywatnych, wiecie, profilach, czy na Facebooku, czy na TikToku. Uwielbiam czytać takie polecajki, zawsze robię jakieś researche czy coś i sprawdzam. No i jadę i nagrywam i Wam pokazuję. Także polecajki, please. Wracamy na werdykt. Devil's Food w Aberdeen. Lokal uważam za lokal, który smaczy. Przemiła tam atmosfera. Magda, Marta, fajne, przemiłe koleżanki, bardzo rozmowne i to mi się podoba. Bo ja też często mam po prostu dużo pytań, jeżeli chodzi o to, nie? O lokal, żeby Wam teraz w studiu powiedzieć. Także bardzo rozmowne, uśmiechnięte, Krystian, Norbert, fajni chłopaki. Mam nadzieję, przyjadę tutaj już w prywatnym swoim czasie, bo te Aberdeen mnie urzekło. Ogólnie, jak wiecie, moi stali już wiedzą widzowie, a nowi teraz się dowiedzą. Ja uwielbiam Szkocję. Od ponad 20 lat mieszkam w Anglii, ale Szkocja to jest zawsze taka moja perełka. Uwielbiam tu przyjeżdżać, a jak zacząłem tworzyć ten content, to za każdym razem jak jadę na North, to jadę zawsze z bananem na buzi. Dziękuję Wam wszystkim za Waszą obecność na tym kanale, za to, że wybieracie taki content bez dram, bez jakiejś polityki, bez jakichś aferek koperkowych. Tradycyjny apel, ale ten apel powiem Wam z bliska. Po pierwsze, nie przepracowywać się. Po drugie, wspierać się. Polacy, powiedzcie swoim kolegom, albo Polki, powiedzcie swoim koleżankom nie polskojęzycznym o takich lokalach jak Devil's Food, o innych polskich lokalach, żeby po prostu przyszli, zabierzcie ich sobie na obiady. Uśmiechać się, życie jest naprawdę lepsze, jak nie jesteście gburami. No, także o pracy powiedziałem, to jest najważniejsze. Widzimy się w niedzielę, następną niedzielę, godzina 19 UK czasu, a ja się szykuję do drogi. Cześć!